Bartosz Ostałowski, pochodzący z Nowego Sącza, 31-latek. Jedyny na świecie licencjonowany kierowca prowadzący nogami. W tym roku mogliśmy go zobaczyć w finałowym odcinku Grand Tour u boku Richarda Hammonda. Prowadzący kanał Pasja na Krawędzi, ambasador Fundacji Avalon. Siemano, jesteśmy już po raz drugi na torze właśnie w Łodzi, tor Łódź, gdzie odbywa się pierwsza edycja Extreme Racing Cup. A tutaj koło mnie siedzi właśnie Bartek Ostałowski. Jak jeszcze go nie kojarzycie, to zapiszcie sobie to nazwisko, bo naprawdę jest to ultra niemul. Jak myśleliście, że pokazywaliśmy wam ultra niemuli wcześniej, to jest prawdziwy ultra niemul. Bartek, przybliż nam, co tutaj się dzieje. Avalon, fundacja, która zorganizowała tą imprezę. O co tutaj w ogóle chodzi? No dokładnie. Mam to szczęście, że jestem ambasadorem projektu Avalon Extreme. To jest projekt, który tak naprawdę promuje sporty ekstremalne wśród osób niepełnosprawnych, czyli zupełnie coś nowego. Chcemy łamać stereotypy, chcemy pokazywać, że tak naprawdę jeżeli coś ci się przydarzy w życiu i masz jakąś dysfunkcję albo wydaje ci się, że już jakby co najlepsze przed tobą w życiu już minęło, to wtedy my pokazujemy nie, bierz się do roboty, trochę treningu, trochę pracy i możesz spełniać swoją pasję i my ci w tym pomożemy. No i oprócz driftu, który ja reprezentuję, są jeszcze wyścigi, jest paralotnictwo, jest jazda wyczynowa na nartach, tak? Okay. Igor, nasz kolega, to robi, jest drużyna rugby na wózkach, więc dużo takich sportów, które wydawałoby się, że kurczę, tutaj sprawny już jedzie na limicie i naprawdę trzeba dużo, żeby to ogarniać, a my też chcemy pokazywać, że dodatkowo rywalizujemy jeszcze z osobami sprawnymi i czasami ich tam troszkę kąsamy. No i ja sam też mam taki cel mały, żeby jakieś sukcesy w tym drifcie osiągnąć. Żeby konkurować ze sprawnymi. Z całą tak? resztą, dokładnie. Z całą resztą. Pokazałeś nam tutaj przed chwilą, co potrafisz. Jesteś najlepszym przykładem na to, że chcieć to móc i nic nie ogranicza zajawki i pasji, tak? W wieku 19 lat miałeś wypadek. To prawda. I później wiem, że interesowałeś się od dziecka rajdami. Jak to się stało, że z rajdów przeszedłeś na zajawkę na drifting, który teraz uprawiasz? No to prawda, rzeczywiście od dzieciaka moją pasją wielką był motosport. Przygotowywałem się do startu w rajdach, jakieś tam pierwsze super OS-y. Później przydarzy się wypadek, w wyniku którego tracę obydwie ręce. No i wydaje się, że tak naprawdę cała moja kariera legła w gruzach i już nie będę mógł do tego wrócić. Ale udało się, wypracowałem sobie swój system prowadzenia samochodów i stałem się tak mimochodem w zasadzie jedyną osobą na świecie, która prowadzi stopą. Więc poszedłem za ciosem, zacząłem startować w rallycrossie, później w wyścigach, ale to tak trochę bardzo słabo leciało w Polsce. No i w międzyczasie pojawił się drifting, świeży, nowy sport, którym było bardzo duże zainteresowanie, a ja zawsze cieszyłem się i miałem banan na twarzy, jak miałem okazję trochę zarzucić tym bokiem. Pojawili się partnerzy, którzy powiedzieli, to jest fajne, co ty robisz, spróbujmy razem w drifcie, no i tak poszło, tak, więc rzeczywiście można powiedzieć, że odnalazłem jakiś tam swój, powiedzmy... Swoją niszę. Tak, swoją niszę w drifcie, natomiast oczywiście od wyścigu, od takich rzeczy też się nie odcinam, tak, bo gdzieś te moje korzenie stamtąd pochodzą, więc no tak to jest, ale chyba mimo wszystko jestem szczęściarzem, bo pomimo tego, co się stało, dalej spełniam swoje pasje. Tak jest, dalej spełniasz marzenia, tak? Dokładnie. Spełniasz swoje marzenia, nie ma przeszkód. Jeździsz teraz Nissanem Skyline'em, który ma ile koni? No prawie 600 koni, potężny silnik wolnossący, dodam, bo każdy mówi, no fajnie, tutaj 600, 700, 800, ale każdy tam ma jakiś turbokompresor. Nasz silnik jest wolnossący, potężna pojemność 7 litrów, V8, mocno zmodyfikowany, do tego skrzynia biegów z Rolls-Royce'a Ghosta, 8-biegowa, także no bardzo ciekawe połączenie i chyba jedyne na świecie w tej chwili. No i generalnie dzięki temu mogę driftować, prawym barkiem tutaj sobie przebijam biegi specjalną łopatką, lewą stopą operuję kołem kierownicy, prawa gaz, hamulec, no i ten gaz praktycznie cały czas w podłodze. Czyli prawa noga odpoczywa. Dokładnie. Powiedz mi, jakie masz plany na
ten sezon załóżmy, gdzie będzie można Cię zobaczyć w tym roku? A no generalnie ten sezon no, na pewno Mistrzostwa Polski. Zobaczymy jak tam się z teamem ułoży, bo mieliśmy małe zawirowania tam sponsorskie powiedzmy, troszkę ten budżet w tym sezonie mamy mniejszy, więc zobaczymy na co, że tak powiem, środki pozwolą. Może tam ze 2-3 starty Mistrzostwa Europy, może coś jeszcze Drift Masters, Drift Open. Natomiast no oczywiście cały czas celem jest to, żeby po pierwsze ten poziom mojej jazdy wyrównać z kierowcami sprawnymi, no i zacząć z nimi wygrywać, stawać na pudle, tak? Natomiast no też dużo się podziało w zeszłym roku medialnie, był Grand Tour, był teledysk przed Igrzyskami w Rio 2016, więc to już tam myślę powoli pracuje i mam nadzieję, że nabierzemy wiatru w żagle i następny sezon będzie naprawdę z wielką pompą. Niewątpliwie. A propos Grand Tour, właśnie wspomniałeś, całkiem niedawno ukazał się materiał, w którym można było zobaczyć Ciebie w sąsiedztwie chłopaczka, który ma 13 lat i też driftuje, i Richarda Hammonda, którego każdy kojarzy z Top Gear, którego w sumie tak jakby uczyliście driftować. Daliście mu taką lekcję driftowania. Jakie to doznanie, jakie to uczucie jeździć z Richardem i z chłopaczkiem, który ma 13 lat i też fajnie sobie radzi? No tak, to było niesamowite, naprawdę wielka przygoda. Pojechaliśmy do Anglii po to, żeby na torze Rockingham nagrać właśnie jeden z odcinków Grand Toura. Jak się później okazało, ten materiał trafił do finałowego 13 odcinka, najbardziej dopasionego, więc tym bardziej świetne wyróżnienie. No Richard jak tylko przyleciał na tor, od razu podbiegł i powiedział: wow, jak ty to robisz, to jest niemożliwe, ja chcę zobaczyć jak twoje auto jest zbudowane, więc naprawdę super gość i gada się z nim jak po 5 sekundach jak ze starym kumplem, dokładnie, także naprawdę super. Conor, czyli ten młody chłopak, no też postać no, wybitna tak naprawdę i jak dalej będzie szedł tą drogą, a jego rodzina mocno go wspiera, no to na pewno dużo osiągnie, ponieważ no nie wychodzi praktycznie z auta, no jego samochód był perfekcyjnie przygotowany. No muszę powiedzieć, że niestety dużo lepiej niż mój, ale już gonię czołówkę, także ten mój samochód już naprawdę jest bardzo dobry w tym roku. Więc no rzeczywiście coś niesamowitego i super, że producenci Grand Tour wybrali właśnie takie postacie, żeby pokazać oblicze driftu, tak? Czyli mnie, gościa bez rąk, no i gościa, który ma 13 lat, bo no tak naprawdę mogli wziąć każdego najlepszego kierowcę driftingowego na świecie, czy z Formuły Drift ze Stanów, każdy by tam poszedł, bo to najlepszy program. Natomiast zrobili to w ten sposób i myślę, że zrobiło to mega wrażenie. No, jeden tylko filmik na YouTubie w Polsce ma chyba już 8 milionów wyświetleń, no to jest naprawdę no mega, jak jakiś teledysk super gwiazdy, więc no chyba samo to mówi, jak wielkie zainteresowanie wybuchło po ukazaniu się Czyli tego. super doświadczenie. Przede wszystkim gratulujemy tego, co robisz. Dziękuję. Ja jestem twoim wielkim fanem i mega szanuję to naprawdę, że jesteś tak ultra niemulem. Pokazujesz, Dziękuję że bardzo. nie ma granic, nic nie stanowi przeszkody, wystarczy chcieć i po prostu iść w tą stronę. Dzięki, że poświęciłeś swój czas i oczywiście powodzenia w dalszej jeździe i powodzenia z Avalonem, bo jest to bardzo fajna inicjatywa. Dziękuję Ci bardzo, Żółwik, hej! I mamy to. Podobał Ci się wywiad z Bartkiem? Czekamy na Twoją opinię w komentarzach. Pamiętaj, by dać łapkę. Jeżeli chcesz poznać więcej prawdziwych niemuli, zobacz inne wywiady Susła dostępne na naszym kanale.